Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, luty, już połowa lutego, trochę pogody wyskoczyło, także dzisiaj dalej będą moje obserwacje tych kolektorów, co są za mną, czyli 66 rur heatpipe podłączone pod zbiornik 300 litrowy, później pod 500 litrowy, także też Wam powiem, że będzie zmiana, modernizacja jakaś na pewno, bo jest dosyć sporo mocy tych kolektorów, a nie chciałbym ich ściągać, tylko spróbuję to jakoś opanować, żeby było w miarę bezpiecznie, bo jednak tutaj tej temperatury troszeczkę jest. No i ogólnie szykuje dzisiaj się ładny dzionek, ma być pełen słoneczny, także zbiornik wychłodzony. Ciekawi mnie, do ilu nagrzeje mi 300 litrowy, może inaczej, w jakim czasie nagrzeje 300 litrowy zbiornik, a później jeszcze czy będzie ładowało w 500 litrowy. Także słuchajcie, zaczynamy. Jak widać, słoneczko zaczyna już operować na spokojnie. Trackery się pobudziły. Trackery już idą na automatach, bo nie wieje, także same sobie śledzą, same sobie wracają. Instalacja off-gridowa też już się tutaj nam rozmarza ładnie, bo dzisiaj przyszroniło troszeczkę. -1, -2. Widać po pompie, że walczy z wilgotnością, ale rury też zaszronione całe są. Ja tego nie ruszam. Ja to zostawiam, powiem Wam, że z tym szronem, co tutaj jest, one lepiej grzeją jak bez. Tak jakby jeszcze bardziej obserwowały to światło do środka, po prostu przez tą matową strukturę. No tak z moich obserwacji to tak wynika. O, tutaj widać, jak już się topią, bo plastik złapał temperaturę. Widzicie? Plastik łapie już od słońca temperaturę i zaczyna wszystko nam tutaj topić wyżej. A rura, jak jest sprawna, to nie będzie się rozmrażać tak szybko. Bardziej ten lód, że tak powiem, odparuje niż się stopi. I tak, jeszcze temat instalacji, czyli mamy kierunek południowo-wschodni. Pamiętajmy, właśnie to jest specjalnie ustawione na południowy wschód, żeby łapać całą tą tutaj ekspozycję, a w lecie po południu, jako trzecie już tego tutaj słońce jest, żeby właśnie dom był też naturalną osłoną, bo jednak tej mocy tych kolektorów jest tutaj po prostu sporo. Także południowy wschód kierunek, kąt 55 stopni, wyżej się nie dało, bo już okna nie pozwoliły. I zobaczmy, słuchajcie, na zbiornik, jakie temperatury. A przy okazji auto się ładuje, trochę mu się zamarzło, webasto odpaliłem, to mi grzeje elegancko. Idziemy. Opala. Powinien się jeszcze do bunkra przejdziemy jeszcze chwilkę. Ciemno tu. Ciemno i jest jasno. Słuchajcie, z czego startujemy? Na razie w kolektorach cicho sza. Pierwszy, drugi, trzeci kolektor mamy, już momencik, na solar się przełączy na T2, 14 stopni, w zbiorniku mamy 26,4. Tak to wygląda w praktyce, że tak powiem, na schemacie, czyli mamy 3 kolektory, temperatura z pierwszego, temperatura z drugiego i temperatura z trzeciego. Będziemy widzieć, co ile podnosi tą właśnie temperaturę jaki kolektor. Zbiornik 300 litrowy z pompą ciepła, to jest ten zbiornik tutaj, o co się właśnie znajduje. Później mamy na wejściu pompę obiegową, nie, pompę dodatkową mamy i pompę główną obiegową. Mamy zawód 3-drogowy, żeby glikol najpierw ładował ten zbiornik. Jak się na powrocie pojawi temperatura 55 stopni, zawód 3-drogowy się wtedy otwiera i zamiast iść tędy glikol i wracać, to idzie przez zbiornik i dopiero wtedy wraca, czyli buforuje się w drugim zbiorniku. 500-litrowy zbiornik znajduje się tutaj. Jest nagradzone oczywiście, ale taki nierdzewka Wisman. Tutaj mamy zawór 3-drogowy. Widzę sobie, urządzają jakieś podstawki. Zawór 3-drogowy. Tam czujniki pozakładane. Ja tutaj myślę to zmodernizować. I tu jest czujnik, który pilnuje, jeśli tutaj się pojawi na powrocie inaczej. Tu mamy powrót w ogóle z wszystkich wężownic i
wyjście, także też z tego będzie widać, co wraca do kolektora, żeby było widać, o ile podnosi. I tak, tutaj jak się pojawi 55 stopni, ten zawór się przełącza i wtedy glikol płynie przez wężownicę tego ogromnego zbiornika 500 litrowego. Także słuchajcie, tak to wygląda na start. Ile to było? Już nie pamiętam, powiem wam. 26,4, 26 stopni w zbiorniku. Czujnik temperatury jest umieszczony w połowie zbiornika. I zobaczmy, czy jeszcze przy okazji fotowoltaika wystartowała. Solar trackery już się bujnęły. O, elegancko. 385 daje 1,3 kW, 5 kW daje 1,4 kW, także już się coś dzieje. No, zużycie idzie, bo i pompa ciepła, i elektryk się ładuje. Także fajnie. I jeszcze tutaj, czy hybryda niskonapięciowa, bo tam jest hybryda wysokonapięciowa, a to jest hybryda niskonapięciowa. Bo jak mówię, że off-grid, to wszyscy mnie opierdzielają, że jestem dopięty do sieci na podbieranie. Także tu jest hybryda niskonapięciowa, tam jest hybryda wysokonapięciowa. Także tak lecimy. I niskonapięciowa na lifę po 4. Też sobie już fajnie tutaj, mimo zacienienia, 500 W już na panele leci, 10 A. Do domu coś tam ciągnie. No te panele jeszcze nie za bardzo. O, 0,3 A. Bo te panele, tutaj ten sterownik obsługuje nam panele na południowy zachód. O, właśnie te. Czyli one dopiero po południu będą działać. No i dobra, słuchajcie, pierwsze pomiary są, także później obserwacje dalej, jak to się bujnęło, co się dzieje. Lecimy z tematem. No i odmarzły 20 po 8, układ ruszył. Słońce niziutko, znaczy niziutko, już trochę zaczyna wyżej wychodzić. Troszkę jeszcze delikatnie zacienienie mam na panele, ale układ ruszył, także zobaczmy, jak się te temperatury klarują i mniej więcej powiem wam, jak mam zabezpieczony ten układ, bo to też jednak zład wody jest. O, świeć, 800 litrów. Sterowane to jakoś jest, ale też przed przegrzaniem jakoś trzeba to, jeszcze z starego układu to jest przed przegrzaniem. Także najpierw zacznijmy od tematu, słuchajcie, temperatur, czyli tak, o, jeszcze sobie tutaj przy okazji, pyk, dołożyłem dwa czujniki. Tutaj na górze mamy temperaturę tego 500 litrowego zbiornika, bo tu był taki zwykły termometr, ale nie dość, że się źle na niego patrzyło, to jeszcze tam była taka krótka końcówka w tym termometrze. Tu jest kapilara na 30 cm, także czujnik wsadziłem tam daleko, taśmą zakleiłem i na razie w zbiorniku jest 12 stopni, a ten drugi jest od tego, ten jest od powrotu z pierwszej wężownicy, z 300 litrowego zbiornika, a ten jest z drugiej. I na razie też z tej pierwszej, bo widzicie, teraz glikol płynie tu i wraca. A jak się zawór trzydrogowy przełączy, to glikol pójdzie przez zbiornik i wróci tamtędy. I wtedy muszę wyłapywać temperaturę powrotu tutaj, a nie tutaj, bo tutaj będę miał z pierwszej wężownicy. I wtedy jak będzie cały układ działał, muszę wiedzieć, ile tam jest, ile wychodzi na kolektory w tym momencie. Dobrze, to tak bardziej dla ciekawostki. No i tak, na kolektory jak na razie nam idzie 23,5 stopnia. Pierwszy podnosi do 39, drugi podnosi do 46, trzeci podnosi już do 52 stopni temperaturę glikolu. Tu się na razie za dużo nie zmienia, 28 stopni w zbiorniku, czyli no nie zmienia już. Troszeczkę, słuchajcie, ruszyło, ale jeszcze jest temat taki zabezpieczenia tego układu. U mnie są w układzie dwie pompy obiegowe. Jedna jest główna, która się znajduje tutaj, o. Cały układ jest sterowany na 12 V. Tu jest główna pompa, taka o. Taka malusia, wystarczająca. Jak najniżej pompa umieszczona i ona robi robotę. Ta pompa jest jeszcze ograniczona na przepływie. Tutaj sobie reguluje jej voltaż. Około teraz 10 V widzę, żeby jakieś było 5-6 litrów przepływ na minutę właśnie na tej pompie. Ale jakby mi się układ zagrzał, no to słuchajcie, byłby problem. I tym zawiaduje pompa dodatkowa, pilnuje tego. Czyli tak, ten sterownik różnicowy, on cały czas pilnuje, co jest w zbiorniku, co jest na kolektorach i puszcza. Jeśli
na kolektorach, moment już, na kolektorach jest 10 stopni więcej jak w zbiorniku, to załącza pompę, jeśli tam dochodzi chyba do 2 stopni różnicy, czy 4, już nie pamiętam, powiem wam jaką histerezę ustawiłem, ale żeby nigdy nie była równa, wyłącza. Ale ten jest ustawiony na 90, nie, na 80 stopni i jak się pojawi na drugim kolektorze na wyjściu, czyli tutaj jak mi się pojawi temperatura 80 stopni, tutaj już będę miał 90, ponad 90 stopni, to wtedy załączę się, o tam jest zapchana, nie wiem czy to będzie widać, o tam jest druga pompa obiegowa, tam o właśnie, i ta druga pompa obiegowa, moment, ta druga pompa obiegowa już jest na, no, bez żadnych ograniczeń, także leci na tych 12 V i goni ten glikol, właśnie, żeby on jak najszybciej też zawór przedrogowy się na przykład tworzył, bo jak ja pogonię, to się tutaj temperatura zrobi większa, ale raczej póki ten zbiornik ładuje, nie ma problemu z przegrzaniem. Dopiero jak tutaj już jest w zbiorniku ponad 60 stopni, no to tu się zaczyna dziać. Z drugiej strony jeszcze ten układ jest na testach, bo to na jesień było zmontowane i ta pompa zaczyna gonić, także im szybszy przepływ, tym szybsze odebranie i zabranie stąd zimna, wpakowanie zimna w kolektory i kolektory po prostu przestają pracować przez to, że czujnik na wylocie widzi, że jest temperatura niższa jak w zbiorniku, wyłącza, nagrzewa się to i od nowa tak w koło Macieju to się po prostu słuchajcie dzieje. I jeszcze jedno zabezpieczenie, znaczy nawet podwójne, z racji tego, że to jest układ 12V, powiem wam, nie wiem czy na akumulator jeszcze w ogóle żyje, coś tam chyba jeszcze dycha, to jest zasilacz buforowy, jak braknie prądu, ale teraz w mojej sytuacji tak naprawdę to wszystko co jest tutaj jest zasilane jeszcze dodatkowo idzie przez niskonapięciowy magazyn energii, także tutaj jeszcze mam zabezpieczenie tego wszystkiego, jak braknie prądu i wszystkiego, to falownik i tak ma rozładować tutaj magazyn do 22 V, a to na pewno na pompy obiegowe wystarczy. A z drugiej strony, jak świeci słońce, no to fotowoltaika działa i nie ma problemu, czy jest prąd, czy nie ma prądu. Zawsze z tego magazynu coś się będzie działo. Jak nie będzie świeciło słońce, nie będzie prądu, ale też nie będą kolektory grzały. No, proste i słuchajcie, logiczne. Także tak się zaczyna podnosić temperatury. Później już nie wiem właśnie o której mniej więcej. Tak żeby już układ się bujnął, będzie temat jak chcę zmodernizować ten układ znowu, bo temat zbiorników się pojawi. 10 minęła, po moim cieniu widać, że już słonko jest już za kolektorami, już było naprzeciwko, teraz jest za kolektorami. Trackery też pomalutku, jeden się obrócił, drugi zaraz się też obróci, dalej będzie śledził. No powiem wam, jest słoneczko, ale takie troszeczkę to niebo nie do końca. Nie jest za ciepło, bo stoję w polarku i powiem wam, no szału nie ma, ale z drugiej strony dobre, bo jest, że tak powiem, no lepsza produkcja powinna być, prawda, bo jest chłodno. Tutaj też już zaczyna świecić na te dwa panele, także jakaś produkcja się pewnie zaczyna, że tak powiem, ale lecimy do tematu kolektorów, bo to nas najbardziej interesuje. I słuchajcie, tak, moment. Trochę światła. Pierwsze co, to z wężownicy, znaczy na kolektory nam idzie 36,5. Póki tu nie będzie 55 stopni, to te dwa termometry nas nie interesują. 36,5 stopnia leci nam na kolektory. I pierwszy kolektor podnosi do 56 stopni, drugi do 66 stopni i trzeci kolektor podnosi nam do 75 stopni temperaturę glikolu, a w zbiorniku mamy już 42,5 stopnia, słuchajcie. I miał być temat jeszcze możliwej modernizacji tego układu znowu. Czemu nie? Tak. Na razie to wygląda tak jak, słuchajcie, wygląda, ale może się zmienić taki temat, że tutaj może pojawić się większy zbiornik, 700 litrów albo może nawet i większy. I ten zbiornik już będzie miał w sobie wężownicę sanitarną, miedzianą,
która no, będzie odbierać temperaturę właśnie no, ze zbiornika, no się nie mogę wysłowić. Teraz mam podmieszanie zrobione tak, że to co jak pracuje pompa ciepła idzie na tą 150 i tutaj mi wstępnie podnosi temperaturę, żeby ten zimny zbiornik co jest tutaj nie walił od razu tutaj w ten 300 litrowy, tylko idzie sobie tutaj, podgrzewa się wstępnie. Oczywiście jak układ pompy ciepła pracuje, bo jak nie pracuje to go wyziębia, no i tyle. I tutaj mi wchodzi jakieś 32-31 stopni zamiast teraz jak jest 12. Ale to się sprawdza jak pompa ciepła pracuje. Dzisiaj pompa ciepła nie pracuje, znaczy pracowała, już nie pracuje, bo jest ciepło. I jak będę miał zbiornik w środku z wężownicą sanitarną, to wtedy mnie nie będzie interesowało, czy pompa ciepła pracuje, czy pompa ciepła nie pracuje. Z 500 litrowego sobie pójdzie na wężownicę sanitarną, tu się wstępnie ogrzeje, zawsze będzie. Jak wychodzi ten zbiornik, to pompa ciepła wtedy dobije, bo ona pracuje z tego zbiornika i będzie mi leciało tutaj na 300 litrowy zbiornik. I to mi zrobi taką robotę, że tutaj zawsze będę miał wstępne podgrzewanie w czasie, kiedy będzie pracować pompa ciepła. Ale jak ona nie będzie pracować, to znaczy, że już jest za ciepło na zewnątrz i kolektory na tyle będą pracowały, że układ będzie sobie fajnie latał. Ale też będę wtedy mógł zrobić coś takiego, że wywalę ten zawór trzydrogowy i zrobić tu pełen obieg. Bo wtedy już mi nie będzie brakowało tutaj, już nie będę musiał tak polować na to słońce tak bardzo, że ten powrót tutaj dogrzeje ten zbiornik drugi, ale nigdzie ta energia się nie straci, nie ucieknie, bo wszystko pójdzie zawsze na ten bufor, co tutaj będzie przez wężownicę sanitarną i wróci nam tutaj z powrotem. Także będzie bezpiecznie, bo będę miał 800 litrów cały czas w obiegu. Już bez zaworów trzydrogowych, że mi się zawór zatnie, nie zadziała albo cokolwiek. I wtedy będę sobie mógł zostawić wszystkie kolektory. I będę mógł też zmniejszyć jeszcze przepływ, żeby właśnie one szybciej łapały temperaturę w okresie przejściowym, oczywiście w tym słabym okresie. I lepiej jeszcze wężownice oddawały. Ale powiem wam, czy trzeba, bo jak widzicie, tak jak mówię, tutaj o, zobaczcie, mamy no 75 stopni było, tak? No, 75 stopni glikol wchodzi, a 36 wychodzi, także mamy 40 stopni, dobrze liczę? 40 stopni delta na wężownicy, która ma, już wam mówię, żeby nie skłamać, tu jest gdzieś tabliczka znamionowa, wężownica ma 1,45, gdzieś tu było, tu czy tu? O jest, 1,45 metra kwadratowego. Tyle ma wężownica, także nie jest jakaś nie wiadomo jaka ogromna, ale daje sobie radę. Także już jest nagrzane do temperatury prawie odłączenia pompy ciepła. A przypominam, że ta pompa ciepła, o tutaj, dopiero o 14 się uruchomi, jeśli w zbiorniku nie będzie 45 stopni. Ale dzisiaj bez problemu będzie. Dobra, słuchajcie. Także mniej więcej opowiadałem co gdzie jak. A zobaczmy jeszcze jakie produkcje dzisiaj idą przy okazji. No i jadę teraz, że tak powiem, na sanok. Trochę prądu z elektryki. A dzisiaj nam tu idzie, zobaczcie. O, coś się pomieszało na sieci. Coś ześwirowało, zobaczcie. Pchało, wypchało, przerzuciło. A, z paneli coś bardzo mało idzie. Jakaś chmurka się musiała pojawić. No ciekawe, o co tu chodzi. Zobaczcie, tak fajnie szło. Myślę, co tam jedną w drugą mi tutaj chodzi. A ono tutaj coś ześwirowało. Zobaczmy, bo temat ciekawy. Joj, oświetlenie włączyłem. Dlaczego to się dzieje? A nie, słońce świeci. No ja tak patrzę, słuchajcie, co tu się dzieje. Jakieś zamieszanie takie straszne i teraz wiem o co chodzi już. Zobaczcie. Już zaczynają mieszać z częstotliwością. Jest 49,99 Hz. Coś gdzieś kombinują i dlatego obcięło mi produkcję w pewnym momencie, ograniczyło. Ale też zastanawiam się, dlaczego mi nie pchało baterii. Zobaczcie teraz z powrotem, pcham baterię. Ja mam baterię, także wypadałoby chyba się odciąć od sieci teraz w tym momencie. Zupełnie. A ja dlatego nie mogę, bo za dużym
Znaczy inaczej, ja mam tutaj wszystko tak ustawione, że mam wszystkie obciążenia przed falownikiem. Mało co mam za falownikiem. Mógłbym się odciąć tylko na pompę ciepłoporę pierdół i by mi wtedy pchało w baterię, ale w resztę by mi nie pchało. No muszę się zastanowić jeszcze, z Hubertem skonsultować. No zobaczcie, teraz już się uspokoiło. Jak on dalej, zanim wszystko wyrówna, to będzie teraz sieci pobierał do sieci. No bo zdurniał w pewnym momencie. O, zobaczcie. Mamy 50 Hz częstotliwość i zaczyna się robić nieciekawie. I chyba to będzie to, co zapowiadali, że będą nas częstotliwością dusić. No nic, na razie ruszyło z powrotem. Już się stabilizuje układ i działa. No dobra, słuchajcie. A jeszcze przy okazji tutaj ta ma gdzieś częstotliwość, ale też zobaczcie 49,9 to co by pobierała z sieci, a leci 2100 watów, 70 A leci w baterię i bardzo się to ładnie ładuje, voltaż trzyma, także no lecimy z tematem. I godzina 13 po moim cieniu, chmurka też, już widzicie pod jakim kątem mamy słońce. A, leci dobrze gościu, fajnie, nie? Do słoneczka. Wszyscy ze słoneczka zadowoleni. Także, no. Trackery patrzę już tam, bo tam jest słoneczko. I słuchajcie, zobaczmy jak to produkuje, bo już prawie końcówka 300-litrowego zbiornika. No co tam? Tak fajnie. Tak jest wojowsko, co? To jest wojowsko, ty gryzaku, ty mój gościu. No i to by było na tyle. Godzina 15. Cień już atakuje z boku. Widać po trackerach, a nie wiem czy będzie widać w którą stronę ustawione, gdzie jest słońce, także po produkcji, no, że tak powiem, normalne instalacje ustawione na południe. Teraz dopiero są w drugim cyklu pracy, a tutaj już tyle. Dlatego jest nawalone tyle tych kolektorów, żeby to ogarnęło w miarę no do południa, po południu trochę. Także tutaj już nic się nie dzieje. Zobaczcie, 35,7 na wylocie, ale instalacja stoi, kolektory jeszcze swoją temperaturę w rurach trzymają. Choćby nawet to ruszyło, to za chwilę się wystudzi i tej energii nie będzie. W zbiorniku mamy 65 stopni, ale co ciekawe, zobaczcie tutaj 500 litrowy podniósł się do 16 stopni, także no kapilara tam jest dosyć wsadzona, niby zbiornik leżący, ale jednak tą wodę ruszyło. Także czas by to jakoś chociaż troszkę na kartkę pogrzebać, podsumować, ale zobaczmy jeszcze jak tam fotowoltaika, bo trackery dalej jeszcze są słoneczko. Na razie z częstotliwością spokój, się uspokoiło. No produkcja jeszcze jest 3,76 kW, tylko tak jak widać 2,33 idzie z 3,85 kW instalacji, a 1,42 z piątki, bo ona już niestety w zacienieniu jest, tam już krzaczory ją atakują, ale na dzień dzisiejszy powiem Wam bardzo ładnie, zobaczcie, no jak dobrze pójdzie 50 kWh z instalacji na dwóch solar trackerach jednoosiowych o wspólnej mocy 8,85 kW. Nie jest źle. Do sieci tylko 2,26 oddane. W baterię poszło 27,5 kWh do sieci oddane, przez to, że jeśli produkcja jest no już ponad 8 kW, a nie odbieram nigdzie, ograniczenie mam na baterię 25 A i muszę resztę pchać w sieć, ale na razie jeszcze tam dobijamy do baterii. Bateria 93%, także bardzo fajnie naładowana i widzę, że trzeba będzie obniżyć z 40% do 20%, zwiększyć po prostu pojemność użytkową baterii. Dobra, biorę się za podliczenie. Co to tam wyszło? Dużo nie będzie tego podliczania, bo to tylko ile było zimnej i ciepłej. No i tak, słuchajcie, dzisiaj 16, bo tutaj sobie statystykę prowadzę. Będzie taki film z paru dni.
słonecznych i niesłonecznych, bo trochę jest pogody, później nie ma. Jak zobaczcie, widzicie w poprzednich dniach, jak ta temperatura się podnosiła, bo tego słońca coś tu troszeczkę było, a resztę dobija pompa ciepła, także mnie tutaj tylko interesowało właśnie temperatury z kolektorów podbijane. I dzisiaj, dzisiaj bardzo fajnie to poleciało, bo mamy 26 stopni było, jest 65 stopni. I ten 500 litrowy się o 4 stopnie podniósł, wiem, to takie bardziej się tam przemieszało. Ale już tam coś ruszyło, prawda, ta energia nie poszła na marne, bo poszła zbiornik, później pójdzie się wymiesza, albo pójdzie w grzejniki, albo pójdzie tu, pójdzie tam. A jak stracę na zewnątrz, to dalej w pomieszczeniu mi zostanie, także tak to wygląda. Słuchajcie, i jeszcze dobiło 50 kWh czy nie? Mi się wydaje, że... Oj, nie to, tylko to. Jest, nabiło dzisiaj 50 kWh, także mam 27 kWh użytkowe. Na jutro wystarczy bez problemu. Także powiem Wam, szykuje się w miarę pogoda. Tutaj sobie jeszcze zwiększyłem teraz zapas z 60% na 80% użytkowe magazynu energii, czyli będę miał jakieś 32-33 kWh już w baterii dostępne i zobaczymy druga połówka lutego, czy się uda z minimalną obsługą z sieci. Temperatury też takie w miarę, zobaczymy. Na razie robię film, tak, bo jest 4 z 5 dni. Jeszcze takie znowu moje wywody off-gridowo, on-gridowe, czyli nuda, a tak to zobaczymy. Także kolektory się spisują, w lutym już fajnie to działa, tylko mówię, u mnie jest kąt 55 stopni i kierunek południowo-wschodni. Także do następnego filmu, słoneczka życzę, szerokości, czego tam chcecie najlepszego, szczęścia, zdrowia, ja kombinuję dalej.